Ej, to jest ciekawe. Więc tak, mam antipasti, mam ser mozzarella z mleka wołowego. Tu mam jakiś ser. Wzięłam oliwki. Wzięłam antipasti z owocami morza. Ciekawe, to jest w occie. W zalewie olejowo-octowej. Widać, że pierwszy dzień już opalona. Trochę czerwona miejscami, tutaj gdzie nie mam podkładu i gdzie mi się starło. Dlatego używam podkład na twarz, dlatego że ten podkład ma w sobie filtr 50. On też chroni przed słońcem i serio buzia się nie opala. Natomiast jak już mam coś tutaj starty podkład, to od razu słońce łapie, nie? I widać, że tutaj jest czerwone. Natomiast tutaj reszta buzi jest nieopalona. Opalam resztę ciała. Twarzy niekoniecznie, bo od razu wychodzą zmarszczki i skóra jest taka przesuszona, więc po prostu w ogóle nie wystawiam jej na słońce i nakładam podkład i tyle. Ale no, nieważne. Ale jest takie odcięcie, nie? W ogóle jakie ramię mam opalone. No, byłam dzisiaj z Adasiem w sklepie i kupiliśmy filtry, więc jutro będę się smarować. Dzisiaj akurat no niczym się nie smarowałam, ale spędziliśmy tylko kilka godzin. Nawet zeszliśmy wcześniej z plaży, bo nie spałam całą noc. Miałam nocną podróż z przygodami. Już wam nawet nie będę mówić, co się stało, ale no było bardzo źle i mogło dojść w sumie no do tragedii. Natomiast chyba w odpowiednim momencie całe szczęście zareagowałam, bo czułam, że coś jest nie tak. W każdym razie udało nam się dotrzeć na lotnisko. No i jesteśmy na Sardynii. Także nie wiem, może wykrakałam, ale też dzień wcześniej miałam bardzo zły sen, chociaż ja absolutnie nie wierzę w takie rzeczy i w zabobony. Ale no kurde, aż nie mogę uwierzyć w to, co się wydarzyło, wiecie? Po prostu szok. I znowu, obcy ludzie pomagają. I to jest niesamowite. Ja nie wiem, jak to jest, ale że jak, nie wiem, dzieją się złe rzeczy, to ja później trafiam na tak fajnych, dobrych, życzliwych ludzi, którzy naprawdę chcą pomóc i pomagają. I to jest niesamowite i po prostu wow. W każdym razie to, że w sumie teraz jesteśmy na Sardynii, to trochę jest taki, nie chcę powiedzieć cud, ale no zdążyliśmy z przygodami i tymi nieciekawymi i w sumie to no jesteśmy tutaj i mam takie tutaj swoje małe rozczarowania, aczkolwiek staram się patrzeć tak pozytywnie. W końcu widzę przed sobą drzewo, na którym rosną cytryny, więc jak tu nie być zadowolonym. Teraz tak naprawdę jak już tu wylądowałam i się zakwaterowałam i jak już usiadliśmy na leżaku na plaży, to po prostu odetchnęłam i czułam, że odpoczywam. W sumie akurat nikogo tutaj nie ma, więc no tak obejdziemy sobie i pokażę co i jak. Tu jest kuchnia, zobacz, tu jest kuchnia, tu mamy lodóweczkę, tutaj mamy szklaneczki, a tutaj jest kuchnia, gdzie można sobie zaparzyć kawę i jest zlew. Czy tutaj można coś umyć. Korytarz. No i mamy dostęp do różnych pokoi. Mamy nasz pokój. No, więc nasz pokój wygląda tak. Spoko. Najważniejsze, że jest czysto. No, a my sobie idziemy na taras posiedzieć, nie? Może pójdziemy dzisiaj na chwilę spacerkiem do portu.
A jeszcze sobie tutaj obejdziemy. No, także tak wygląda okolica Alghero. Dzień dobry, wróciłam z wakacji. Nareszcie jestem. Muszę wam powiedzieć, że bardzo zatęskniłam za Polską, a tutaj kurczę też jest tak gorąco, tak upalnie, w ogóle dzisiaj trochę za gorąco się ubrałam, ale gdzieś poniekąd mam ochotę wskakiwać w dżinsy, więc dzisiaj ubrałam dżinsy, ale jest na to za gorąco. Nieważne. W każdym razie do tematu wyjazdu i samej Sardynii. Muszę wam powiedzieć, że nie jestem zadowolona z tego wyjazdu. Bardzo żałuję, że nie wynajęłam samochodu. To był ogromny błąd. Zatem mój pierwszy wyjazd do Apulii był kompletnie inny, był zupełnie inny. Dzięki temu, że wynajęłam samochód, no to jeździłam w różne miejsca i może wtedy wydawało mi się, że nie wiem, jest to za daleko i że za dużo, ale myślę, że to też dlatego, że to był mój taki pierwszy raz, więc takie totalne zderzenie się z rzeczywistością we Włoszech, totalnie odmienną niż tutaj w Polsce. Więc to było dla mnie takie wow, natomiast teraz, patrząc jakby z perspektywy tych dwóch wyjazdów, mogę powiedzieć, że to była bardzo dobra decyzja i bardzo żałuję, że w Sardynii też nie wzięłam auta, że nie wzięłam po prostu auta, przez co poniekąd byłam uziemiona, aczkolwiek ja w sumie jadąc tam jechałam z zamiarem właśnie jakby pozostać też na miejscu, by korzystać z plaży, fantastycznej wody, a woda była po prostu idealna. Była genialna. Piaseczek mięciutki, czysty, więc tutaj no, z plaży w Alghero skorzystaliśmy. Woda czysta, ciepła, pływały rybki, mocno zasolona, daleko płytko. Naprawdę o Adasia w ogóle się nie bałam i tak wiedziałam, że no tutaj będziemy się kąpać tak totalnie bezpiecznie. W sumie to był też pierwszy raz Adasia, kiedy kąpał się zupełnie bez tych bicepsików na ramionach, które pomagają pływać. Więc pierwszy raz pływał, można powiedzieć, sam, no ale to też dzięki temu, że woda po prostu była genialna. No i tutaj tej wody użyliśmy, a w ogóle ostatni dzień to w ogóle bez fal, spokojna, niczym w jeziorze, więc pływało się po prostu idealnie. Natomiast te 7 dni ciągle w jednym miejscu to jest no aż trochę tak za dużo. W pewnym momencie to już tak po 5 dniach, 4-5 dniach czułam już taki przesyt i ostatnie dni to już były takie na siłę i oczekiwanie, aż po prostu wrócimy do domu. Więc takie 5 dni, 4 pełne dni na plaży to jest tak akurat, tak fajnie, ale no żałuję, że nie pojechaliśmy gdzieś tam dalej, że nie pozwiedzaliśmy. Jeśli chodzi o samo Alghero,
ładne, ale fajne tak na 1, maksymalnie 2 dni, bo w sumie w samym Alghero to nic za bardzo nie ma, żeby tam pochodzić i pozwiedzać. Więc tak niekoniecznie. Też to miasto jakoś szczególnie, jakby wchodząc już tak głębiej w miasto, no to nic szczególnego, nie jest jakoś też specjalnie czyste. No, nie jestem usatysfakcjonowana. Biorąc pod uwagę, że Sardynia sama w sobie jest piękna, jest mnóstwo fantastycznych miejsc, no to myślę, że wrócę na Sardynię kiedyś tam jeszcze, natomiast już trochę z innym nastawieniem i innymi pomysłami na zwiedzanie. Samo też jeśli chodzi o miejsce zakwaterowania, no to powiem Wam, że trochę tutaj byłam rozczarowana i pierwszy raz w życiu, korzystając z Bookinga, byłam rozczarowana miejscem, tam gdzie spaliśmy. Oczywiście było w miarę ok, przede wszystkim było czysto i to było najważniejsze, ale jeśli chodzi o udogodnienia, typu przygotować coś w kuchni, czy nawet, słuchajcie, czajnik był, ja nawet go gdzieś tam znalazłam w kącie, podłączyłam go, przez kilka dni sobie z niego skorzystałam, po czym mi go zabrali, nie wiedzieć czemu. I taki, wiecie, ząg, no bo nagle czajnika nie ma i o co chodzi, nawet sobie kawy nie można było zrobić, niczego tam podgrzać. Sumarycznie, no to się jednak okazało, że wszędzie było daleko, że trzeba było kawałek dojść, czy to na przystanek, czy to do sklepu, czy na samą plażę. No to jednak te odległości były duże, gdzie wydawało mi się tam na mapie, że będzie w miarę spoko i sprawnie, ale no jednak to były odległości, które trzeba było pokonać, więc troszkę się męczyliśmy. Niemniej daliśmy radę i no cóż, no takie wakacje. Teraz słuchajcie, w sumie odpoczywam po urlopie. Wracając do swojego rytmu życia i teraz czuję, że tak oddycham. Nic, trzeba mieć takie doświadczenia, by móc na przyszłość, nie wiem, wyciągnąć wnioski i kolejne wyjazdy z kolei inaczej i jeszcze lepiej zaplanować. W ogóle jadąc też na lotnisko, a musieliśmy jechać do Katowic, no przydarzyły nam się rzeczy, których bym się kompletnie nie spodziewała, więc można powiedzieć, że mieliśmy dosyć poważną awarię i szczerze mówiąc myślałam, że nawet na to lotnisko nie dojedziemy i że z wakacji nici, ale trafiła nam się pomoc, osoba, która nam naprawdę mega pomogła i ostatecznie wylądowaliśmy na tej Sardynii, ale powiem Wam, że stres był tak niesamowity, że już mi się po prostu wszystkiego odechciało, wiecie? I odechciało mi się jeździć samochodem, odechciało mi się w ogóle cokolwiek planować. Po prostu totalnie osłabłam, kompletnie osłabłam i później też podczas tego wyjazdu też nie do końca dobrze się czułam, więc no to nie był najlepszy wyjazd. Apulię naprawdę genialnie wspominam i uważam, że to był mój wyjazd życia i bardzo jestem z tego wyjazdu zadowolona i usatysfakcjonowana. Mega to było wyzwanie, ale tutaj po prostu przydarzyło się tyle przygnębiających rzeczy na samym początku i w trakcie, że nie cieszyłam się po prostu tym wyjazdem i tyle. No ale nie wiem, może i tak też musiało być. Teraz po prostu, tak jak mówię, wracam do swojej rutyny, która wiem, że gdzieś tam mnie wewnętrznie uspokoi i wrócę do swojego takiego porządku i będzie dobrze. No, także wakacje wakacjami, ale stresik był. Tutaj chodzi tylko o wakacje, nie chodzi o samą Sardynię, bo Sardynia jest piękna i na pewno mogłam to lepiej wszystko rozplanować. Chodzi po prostu o ten akurat konkretny mój wyjazd, że to tak, wiecie, nie wypaliło do końca tak, jakbym chciała. Takie oczekiwania były duże, a w sumie to tak sama siebie rozczarowałam. No i kolejna rzecz, samej z dzieckiem, no jest trudno. Jest ciężko. Na pewno nie jest łatwo. I jest to mega duże takie wyzwanie.
z kimś na pewno byłoby łatwiej, byłoby lepiej, byłoby lżej zdecydowanie. Byłoby pewnie i może i radośniej, i weselej, mniej takich napięć i jakichś tam stresowych sytuacji. Myślę, że jeszcze się kiedyś zdecyduję może na taki samodzielny wyjazd. Na pewno nie będę miała stresu i bez żadnego problemu czy tam zastanowienia byłabym w stanie kupić bilety i wyruszyć. Tak jak za pierwszym razem miałam ogromny stres i się bałam, tak teraz w ogóle nie miałabym żadnych obiekcji, żeby lecieć sama z dzieckiem, absolutnie. Uważam, że nie ma w tym żadnego niebezpieczeństwa, strachu czy czegoś takiego, po prostu lecisz i tyle. Lotniska są tak proste do ogarnięcia, jedynie tam wszyscy mówią, że chyba w Amsterdamie, nie? Duże lotnisko, no to trochę tam ciężko się odnaleźć, natomiast jeśli taki jest jakiś problem, no to człowiek zapyta kogoś obok albo w informacji, każdy wytłumaczy, więc myślę, że wszędzie można się łatwo odnaleźć. Ja przynajmniej ani razu nie miałam żadnego gdzieś tam problemu na lotnisku, żeby cokolwiek znaleźć i tak dalej. Czy ja się opaliłam? Trochę. Powiem Wam, że jak dla mnie to ja się mocno opaliłam. Dawno nie byłam tak opalona. Co prawda twarzy niekoniecznie twarz opalałam. Jeden dzień w sumie byłam bez makijażu i jak siebie zobaczyłam, to stwierdziłam, że mi to wystarczy, bo jak jestem bez make-upu, to buzia aż za mocno się opala, w sumie wtedy robię się czerwona i skóra i tak schodzi. No nie podoba mi się to, nawet jak nałożę filtr, to ta skóra i tak za mocno się opala gdzieś tutaj na czole, jest to takie nierówne i wychodzą potem przebarwienia. Jednak jak mam na sobie podkład, to ta skóra trochę jest tak zabezpieczona, ale wiecie, każdy ma swój sposób. Każdy robi tam po swojemu. Ja akurat tam nie mam problemu, żeby wyjść z make-upem. Chronię w ten sposób swoją skórę. Ja się też ze sobą lepiej czuję. Nie opalam twarzy w ogóle. Jedynie trochę i tak w sumie żałuję, bo gdzieś tam mi skóra schodzi. Tutaj w ogóle podkład mi się nie chce przykleić, więc mam jakieś plamy dziwne. No i potem takie są efekty w sumie opalania twarzy. No i Sardynia. Sardynia jest droga. Na pewno jest droższa aniżeli Apulia. A w Apulii nie dosyć, że może w Apulii mi się podobało, no bo tam dużo jeździłam, dużo zwiedzałam. Gdybym została w samym Bari, tam gdzie wylądowałam, to samo Bari też nie jest atrakcyjne. I tam by mi się pewnie też nie podobało. Więc tak jak mówię, samochód albo pociągi, jakikolwiek inny transport, żeby się przemieszczać.